Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam nasze zimowe problemy, które mamy w stajni przez mróz. Pewnie myślicie sobie teraz, jakie my tutaj możemy mieć problemy. Mamy 3 stajnie, wszystko ogrodzone, a otóż uwaga, tych problemów tak naprawdę zimą jest bardzo dużo. Jednym z nich jest woda. Na dworze wszystkie krany są pozamykane, a bardziej zamarznięte. Jeśli chodzi o tą główną stajnię, czyli tą, niby fajnie, bo mamy automatyczne pojdła, ale jeśli jest za zimno, to i tak nam te pojdła przymarzają, więc i tak musimy dawać wodę w wiadra. Zimą tak naprawdę staramy się cały czas mieć te główne drzwi od stajni zamknięte, z racji tego, że jak jest taki przestrzał powietrza zimnego, to ta woda po prostu zamarza. Dlatego idę zamknąć te drzwi. Zrobię Wam taki mały room tour, jak to u nas wygląda. Nasza stajnia składa się z 3 stajni. I tutaj w tej stajni murowanej nasze konie mają wodę z automatycznych poideł. Następnie wychodzimy do stajni numer 2. Tutaj głównym problemem jest to, że jak napada śnieg, no to musimy sobie to wszystko odśnieżyć, bo inaczej nie przejedziemy z taczkami. Tutaj mamy 3 konie i stąd możemy przejść sobie tymi tylnymi drzwiami lub tutaj z przodu mamy stajnię angielską. Kucyczki sobie tutaj mieszkają. Nasza ferajna. Jednym z głównych problemów jest to, że zamarza nam woda w beczkach i w wiadrach. Zobaczcie. Jak zamarza nam woda w wiadrach, to zazwyczaj zalewamy je wrzątkiem i dodatkowo jeszcze kujemy lód łopatą. Z reguły zima to jest najczęstsza pora roku, gdzie psują nam się wiadra, właśnie przez to, że podczas rozbijania lodu łopatą na przykład wiadro pęka. Tu jak widać wiadro nie ma wody, lakie wszystko wypiła. Wszystko jest przymarznięte. Zimą przymarzają nam węże do ziemi. Więc mamy taką czarodziejską furę, którą używamy, żeby nalać wody koniom na pastwiskach. Woda jest pozamykana wszędzie. W łazience, jeśli chcesz skorzystać z toalety, musisz wziąć wiadro z wodą. Jedyne miejsce, gdzie leci woda, jest to ta główna stajnia, czyli musisz poczekać, aż naleci woda do wiaderka i razem z tym wiaderkiem pójść do toalety i zalać swoją potrzebę. Nie przymarza dlatego, że konie są zamykane na 4 spusty, więc utrzymuje się cały czas tam ciepłe powietrze. Gorzej jest z altanką oraz z wężami, z kranami, które są na zewnątrz. Oczywiście następnym problemem są marznące dłonie, no i wiadomo, stopy. Zimą nie tylko węże przymarzają nam do ziemi, ale również wszystkie inne elementy.
czyli również drągi. Jak wiadomo, w zimę nie ma trawy, więc konie dostają siano na padoki. I teoretycznie można nazwać to problemem, ale nie nazywajmy tego problemem, to jest wiadomo potrzeba konia. Nazwałabym to bardziej takim utrudnieniem, ponieważ każde pastwisko musi mieć swoje siano. Kucyki dostają siano w siatkach, a klaczki i wałaszki dostają balot owinięty siatką. Nie wspomnę o tym, że jest strasznie twardo i trzeba uważać, żeby sobie nie skręcić nogi. Tak jak wspomniałam, nasze koniki mają sianko w siatkach oraz baloty w siatkach. Zobaczcie. Tutaj mamy siatę, mamy balota. Fakt faktem, że bardzo dużo siana się marnuje przy tym. Wiadomo, że wkładając balot siana w siatkę, o wiele więcej siana się zmarnuje, ale szczerze Wam powiem, że robienie 16 siatek codziennie dla każdego konia było naprawdę uciążliwe, z racji tego, że zajmowało naprawdę dużo czasu. Więc taki balot starcza na 2-3 dni. Dostałam właśnie powiadomienie, że przyszła do nas paczuszka z Bergo. Chodźcie, idziemy ją rozpakować. Przyszła paczuszka do nas. Zrobimy sobie mały unboxing. Tu mamy fakturkę. Tutaj mamy jakieś żelki. Ulotki, jakiś rabat. Karta. O, i święta, a bardziej życzenia świąteczne. O. A co mamy pod tym? Uwaga, uwaga. Kartony. A my tutaj mamy, moi drodzy, pasy woltyżerskie. Mega! Super, będziemy testować. Paczuszka odpakowana. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak testujemy nasze nowe pasy woltyżerskie. Dajcie też feedback, co sądzicie o naszych problemach zimowych. Czy są według Was dosyć poważne, czy raczej są takimi bardziej utrudnieniami. Ja Wam życzę miłej niedzieli i do usłyszenia w następnym filmie.